Dzień dobry wszystkim słuchaczom, widzom. Z tej strony Paweł Jeżowski wraz z Kremlinką. Dzisiaj zapraszamy Was na nowy cykl poświęcony mitom i cudom rosyjskiej gospodarki. A w dzisiejszym odcinku powiemy sobie na temat silnego rubla. Czy silny rubel to silne rosyjskie państwo? Jak to przedstawiało się, jeżeli chodzi o ostatnie lata? Powiemy sobie, jaka była sytuacja w marcu. Powiemy sobie na temat pakietu stymulacyjnego, który rząd rosyjski, bank centralny udzielił rublowi. Dużo będzie na temat nadwyżki handlu, z czego ona wynikała w 2022 roku. Jak będzie przedstawiać się sytuacja, jeżeli chodzi o rok bieżący. I powiemy sobie, troszeczkę ocenimy sytuację, jak to wygląda obecnie. Cały cykl, który dzisiaj prezentujemy, jest typowym cyklem edukacyjnym. Chciałbym, żeby co kilka dni, chciałbym, żeby co tydzień ukazywał się odcinek. Zaczęlibyśmy od silnego rubla. W następnych tygodniach powiedzielibyśmy sobie na temat PKB, bo myślę, że tutaj bardzo dużo narosło mitów. Powiedzielibyśmy sobie później na temat gazu, na temat ropy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o możliwości wydobycia w Rosji i czy jest prawdą, że Rosja jest tutaj potęgą. Powiemy sobie na temat demografii, na temat alkoholizmu w Rosji. To są tematy najbliższych odcinków. Za, myślę, kilka dni opublikuję taką agendę, co w danym tygodniu, czego moglibyście się spodziewać. Natomiast dzisiaj przejdziemy sobie do tematu rubla. Na sam początek, słuchajcie, chciałbym Wam pokazać jedną rzecz, czyli chciałbym pokazać, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o poprzednie lata, czyli przez ostatnie 20 lat. Ponieważ ten rubel, jego kurs, tutaj macie kurs dolara do rubla. Myślę, że będzie łatwiej zrozumieć niż odwrotnie. A więc mamy informację, ile 1 dolar był warty, ile rubli był warty w przeciągu tych ostatnich 20 lat. I tak jak widzimy, ponad 20 lat temu ten rubel był warty około 7-8, ten dolar był warty około 7-8 rubli. Natomiast obecnie, na dzień dzisiejszy, nagrywamy w środę, jest warty 74, czyli dolar jest warty 74 ruble. A jeżeli chodzi o ten moment przed rosyjską inwazją, to były okolice 70 kilku, 70 powiedzmy 5, 3, 76 rubli za dolar. Tak jak widzimy, w przeciągu tych 20 lat ten dolar jest dziesięciokrotnie droższy. A więc ten wzrost, który obserwowaliśmy w zeszłym roku, to nie jest wzrost. Oczywiście w przypadku roku i tak krótkiego okresu, no to jest czymś wyjątkowym. Natomiast jeżeli chodzi o cenę obecną, czy ta cena byłaby nawet 90 czy 100, to w przypadku rubla nie jest czymś niezwykłym. No i teraz pewnie część z Was zapyta się, ok, skąd tak wysoki wzrost w przeciągu tych 20 lat wartości tego rubla, wartości dolara i spadku tego rubla? No wynika to z typu rosyjskiej gospodarki. Rosyjska gospodarka jest gospodarką opartą głównie o eksport głównie węglowodorów, w większości ropy oraz gazu. I niski rubel, niska wartość rubla, jego kursu, powoduje to, że ten eksport jest opłacalny. Jeżeli bylibyśmy mieli silną walutę, no to tutaj nie byłoby to korzystne dla eksporterów, byłoby korzystne oczywiście w pewnym sensie dla importu oraz przede wszystkim byłoby korzystne dla rosyjskich obywateli. A jak wiecie, tutaj obecnemu reżimowi nie o to chodzi, żeby coś było korzystne dla obywateli, tylko żeby było korzystne dla państwa. A więc stąd również wynika zmiana tego kursu w przeciągu tych 20 lat.
Natomiast spójrzmy sobie, jak sytuacja kształtowała się, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Ten rubel, tak jak powiedzieliśmy sobie, powoli rósł, szczególnie po roku 2014, kiedy wprowadzono pierwsze sankcje. Spójrzcie, tutaj mieliśmy ten 2014, no i widzimy tutaj taki dosyć mocny wzrost, wtedy to było prawie do 68 rubli za dolara. Natomiast jeżeli chodzi o obecny stan, no to można powiedzieć, że to przed wojną było już troszeczkę więcej, no bo do powiedzmy 2020 roku mieliśmy tą właśnie wartość około 60 kilku rubli za dolara. Natomiast w momencie odbicia tego covidowego, no mieliśmy sytuację taką, że import ruszył w Rosji i ten dolar się wzmocnił naturalnie, natomiast no również też eksport ruszył w Rosji, a więc te dochody z eksportu również zaczęły rosnąć po bardzo słabych danych, jeżeli chodzi o ten dołek covidowy, który dotyczył wszystkich eksporterów ropy naftowej i innych surowców. No i teraz, tak jak widzicie tutaj taką jedną rzecz, że mieliśmy taki pik. Ten pik kiedy nastąpił? No oczywiście nastąpił w momencie wybuchu wojny, czy kolejnej inwazji, można powiedzieć, bo wojna wybuchła kilka lat temu, jeżeli chodzi o wojnę pomiędzy Ukrainą a Rosją. Natomiast, tak jak wiecie, mieliśmy w lutym rosyjską inwazję. I pierwszy ten moment po tej inwazji, czyli luty i początki marca, na rynku można powiedzieć była panika. Czyli ten dolar zaczął dosyć mocno rosnąć. No i tutaj nie ma tak naprawdę tej takiej szpilki, bo powinna być szpilka, która dochodzi aż do 144 rubli za dolara, bo tyle mniej więcej było pod koniec lutego. Jeżeli chodzi o oficjalny kurs, bo jeżeli chodzi o nieoficjalny kurs, no to te wartości dochodziły już do ponad 200 rubli. I stanowiło to wzrost, jeżeli chodzi o w stosunku do tego, co przed wojną, to był wzrost około 80%. I rząd zagrożony taką gwałtowną dewaluacją, no musiał w jakiś sposób zareagować. Co zrobił? Tak jak to często rosyjski rząd wprowadził różnego rodzaju ograniczenia. I te ograniczenia przyniosły pewien skutek, natomiast jeszcze oprócz tego były pewne elementy, które spowodowały, że ten niski kurs dolara i innych dewiz utrzymał się do połowy mniej więcej 2022 roku. Kilka słów na temat tych ograniczeń, co się stało, a mianowicie, jeżeli ktoś był eksporterem, na przykład ropy naftowej, czy pszenicy, czy stali, to w momencie, kiedy sprzedawał swoje towary za dewizy, to miał 3 dni od otrzymaniu przelewu, miał 3 dni, aby przewalutować, czyli sprzedać te, powiedzmy, dolary i otrzymać ruble. I musiał sprzedać na samym początku, jeżeli mówimy o lutym, marcu, kwietniu, musiał sprzedać 80% wszystkich dochodów w bardzo krótkim czasie, co powodowało, że ten kurs rubla, no, jak gdyby raptownie zaczął się poprawiać, a dolara zaczął spadać, no bo każdy chciał sprzedać dolara, a odwrotnie mało chętnych było. A dlaczego było mało chętnych? No, mianowicie dlatego, że wprowadzono pewne limity do przelewów, jeżeli chodzi o waluty obce, szczególnie za granicę. W przypadku osób na przykład fizycznych, no to było na samym początku kilka tysięcy, można było kupić bodajże 5 tysięcy dolarów. Potem wprowadzono, że ten przelew do 50 tysięcy można było wykonać, a więc mieliśmy takie sztywne, ale oprócz tego wprowadzono prowizję za operację kupna dewiz, czyli jeżeli ktoś chciał kupić dolary, euro, to na początku musiał zapłacić 30%, potem to zaczęto łagodzić do 12%. Zablokowano również kapitał zagraniczny, szczególnie na rynku Forex oraz na rynku akcyjnym. No i to spowodowało, że ten kapitał odpłynął, bo nie mógł handlować, tak? Ani
rublem, ani dolarem, ani akcjami, ani żadnymi innymi rosyjskimi aktywami. Tutaj gdyby wszystkich tych elementów, które Rosjanie wprowadzili, było więcej, nie chcę omawiać, natomiast no, można powiedzieć, że taka swobodna wymiana zamarła. Szczególnie jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, bo przedsiębiorstwa nie mogły jeszcze w zeszłym roku przesyłać pomiędzy sobą dewiz. Czyli jeżeli ja zakupiłem, to musiałem wymienić te dewizy. Nie mogłem tymi dewizami, czyli na przykład euro, zapłacić innemu przedsiębiorstwu. Rosyjskiemu. To nie mówię teraz o zagranicznym, bo to też. Natomiast nie mogłem zapłacić innemu rosyjskiemu, no co było bardzo dużym utrudnieniem. I to utrudnienie zostało zniesione w tym roku, bodajże tydzień temu. Czyli już obecnie, jeżeli ja pozyskam dewizy, to mogę. Natomiast też zostały inne rzeczy złagodzone, czyli wcześniej mieliśmy 3 dni, żeby wymienić te, powiedzmy, dolary, potem 60 w 2022 roku, a potem 120 dni mieliśmy czasu, żeby to zrobić. Tak samo wcześniej mieliśmy 80%, potem mieliśmy 50% na przewalutowanie i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że te obostrzenia, które wprowadzone na początku, one z czasem były łagodzone, natomiast duża część nadal z nich obowiązuje. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o kapitał zagraniczny, który ma utrudniony dopływ, można powiedzieć, ale również i odpływ. Czyli jeżeli ktoś chce wyciągnąć tutaj pieniądze z Rosji, to nie jest do końca to takie proste. No i powstała bardzo ciekawa sytuacja, bo powstała sytuacja taka, że mieliśmy dosyć dużo ilość pieniędzy na rynku, szczególnie tych dewiz, i te dewizy musiały być w 2022 roku szybko wymieniane. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Ponieważ bank centralny wprowadził stopę procentową w wysokości 20%. No i ktoś sobie może porównać, jak to jest na przykład w Polsce, jak polski bank reagował na inflację. No tutaj Rosjanie zastosowali takie szybkie cięcie, czyli wprowadzając 20%, no spowodowało to, że kredyty oczywiście podrożały i to drastycznie, ale również lokaty. Teraz większość Rosjan, która posiadała jakiekolwiek oszczędności i posiadała je na przykład w dewizach, no to miała do wyboru albo je trzymać w dewizach, a jeżeli posiadała w rublach, no to nie była chętna do wypłacania tych rubli, dlatego że to oprocentowanie było dosyć wysokie na dany moment, a więc tego odpływu silnego nie było, jeżeli chodzi o rynek bankowy. Ta stopa procentowa w 2022 roku powoli zaczęła spadać, czyli na początku wprowadzaliśmy bardzo wysoką, taką szokową stopę, o wiele wyższą niż wtedy obecna inflacja. Potem zaczęliśmy ją obniżać. Przy czym inflacja do końca prawdopodobnie się nie obniżyła, tak jak bank centralny podaje, ponieważ Rosjanie podają, że ona jest oficjalnie, znaczy bank centralny Rostat podaje, a bank centralny jak gdyby za Rostatem, że ona jest w wysokości 11,5%. Wydaje się, że ta nieoficjalna i ta prawdziwa jest wyższa. Myślę, że nawet dwukrotnie i tak część ekspertów również podaje. Jeżeli oczywiście zapytamy Rosjan, no tak jak Polaków, tak, no to Rosjanie odczuwają tą inflację bardzo wysoko. Dlaczego? No dlatego, że pojawiło się coś takiego jak import równoległy. I ten import równoległy powodował to, że towary były dostępne, jeżeli chodzi o 2022 rok, ale były droższe. Czyli jeżeli mieliśmy jakieś markowe jeansy, no to w tym wypadku te jeansy, można powiedzieć, często były dwukrotnie, czasami nawet trzykrotnie droższe. Pojawiły się takie wycieczki zakupowe, tak jak pewnie słyszeliście, do Białorusi, do Turcji, do innych krajów. No i na tych wycieczkach Rosjanie tak naprawdę nie odpoczywali, tylko kupowali różnego rodzaju towary. Był taki szał zakupowy, on trwał mniej więcej od maja, można powiedzieć, do końca wakacji, a może do końca lipca nawet.
Natomiast no potem on jak gdyby osłabł, czyli te pierwsze osoby, które chciały coś zakupić, zakupiły, no i potem już coraz mniej chętnie wyjeżdżały. Dlaczego? No dlatego też, że również te towary były dostępne, co prawda drożej, natomiast były dostępne w normalnym handlu właśnie za pomocą tego importu równoległego. Ten import równoległy czym jest? Jest możliwością zakupu towarów bez zgody producenta z krajów trzecich. Czyli ktoś powiedzmy, jestem pośrednikiem, jadę do Turcji, kupuję amerykańskie iPhony, czy kupuję towary, które są objęte embargiem, no i je sprzedaję w Rosji. Często sprzedaję w tych samych sklepach, co wcześniej były dostępne towary od producenta i jest to zalegalizowane odpowiednimi ustawami. No można powiedzieć, na przykład chcę kupić jakiś alkohol, ten alkohol dostarczam do sklepu monopolowego, on wcześniej kosztował X, no to teraz kosztuje X plus. No i w przypadku inflacji, słuchajcie, no to wygląda to tak, że w przypadku inflacji, jeżeli chodzi o koszyk inflacyjny, te towary z importu nie są uwzględniane. W tym koszyku są uwzględniane głównie towary rosyjskie, no co powoduje, że nie uwzględnia się wielu elementów, tej drożyzny, które odczuwają Rosjanie. Natomiast ten koszyk był zmieniany, jeżeli chodzi o 2022 rok, też był dopasowywany, że tak powiem, do obecnych potrzeb, można powiedzieć, władzy. Trzeba pamiętać, że najbliższy przyjaciel Putina jest prezesem Eurostatu, a więc tutaj w zależności od tego, co władza potrzebowała, koszyk był dopasowywany. Natomiast słuchajcie, wracając do tego rubla, to jak to wyglądało, jeżeli chodzi o 2022 rok? A mianowicie mieliśmy taką sytuację, że do połowy roku ten rubel wzmacniał się. No i tutaj oprócz tego, że mieliśmy te ograniczenia, właśnie tą stopę procentową, to mieliśmy jeszcze taką jedną rzecz, a mianowicie nadwyżkę handlową. Tutaj macie, przepraszam, nie przetłumaczyłem, a osoby rosyjskojęzyczne rozumieją, nie rosyjskojęzyczne. Tutaj podpowiem, że nas interesuje ta fioletowa część, która dotyczy towarów i dotyczy nadwyżki handlowej. I ta nadwyżka handlowa, jeżeli chodzi, to jest podane w tym wypadku w miliardach dolarów. Jeżeli chodzi o 2022 rok, to mieliśmy sytuację, że zobaczcie, tak, ona rosła, jeżeli chodzi o 2021. Z czym było to spowodowane? No, spowodowane było ceną surowców, głównie ropy naftowej. Jeżeli chodzi o 2022, też rosła, rośniemy. Mamy pik w tym momencie właśnie na wiosnę 2022 roku i okolice właśnie od kwietnia powiedzmy do lipca. To mieliśmy takie największe wzrosty. No i potem zaczyna nam się spadek. Czyli mamy spadek, który trwa tak naprawdę do lutego 2023 roku. Jak to wyglądało w takich konkretnych liczbach, bo tutaj macie podane miesięczne, to chodzi mi o to, żeby tylko Wam zobrazować, że do połowy roku mniej więcej, czy tak do wybuchu był, do wiosny, bo to trochę później, powiedzmy do połowy roku był wzrost, jeżeli chodzi o nadwyżkę, a potem był spadek. Teraz to się zapyta, no dobrze, no ale dlaczego był taki silny wzrost nadwyżki handlowej? No dlatego, że mieliśmy drożejącą ropę cały czas, niezależnie od tego, że Rosjanie sprzedawali taniej ropę, czyli mieliśmy sytuację, gdzie była różnica pomiędzy tak zwaną tą ropą zachodnią, czyli Brent, czy WTI, a rosyjską ropą. No i to było w 2022 roku od 20 do 30 mniej więcej dolarów. Natomiast w tym roku to już przekracza 30 dolarów, to jest na ten moment około 33 dolarów, jeżeli patrzymy na te ceny. Czyli ta ropa rosyjska jest po prostu tańsza. Jest tańsza niż ropa, na przykład, która pochodzi z Zatoki Perskiej.
Ale to jest jedna strona medalu. Natomiast druga strona medalu to jest zapaść, którą obserwowaliśmy na rynku importu. Czyli Rosjanie mniej importowali towarów. Z jednej strony powstał ten import równoległy, natomiast z drugiej strony te towary, które były do tej pory importowane, ich ilość się zmniejszyła i to radykalnie. Były momenty, że nawet to były spadki rzędu 70% w danym miesiącu. Czym to było spowodowane? Sankcjami. Bo trzeba pamiętać, że sankcje, które zostały wprowadzone, to na samym początku zostały wprowadzone na właśnie wysyłanie towarów do Rosji. Natomiast dopiero w grudniu, czy wcześniej też, natomiast w grudniu zostały wprowadzone takie dotkliwe sankcje na eksport tych towarów, czyli mówimy tutaj o pułapie cenowym i embargu na ropę naftową. W międzyczasie oczywiście Rosjanie zrobili coś takiego, że wprowadzili sobie również ograniczenie, jeżeli chodzi o rynek gazu. I w przypadku, słuchajcie, tego gazu, w przypadku gazu, to wyglądało to tak, że tak jak pamiętacie, Rosjanie próbowali szantażować tym gazem. No i na samym początku wprowadzili coś, co sprzyjało silnemu rublowi, czyli wprowadzili nakaz zapłaty za swój gaz, zapłaty w rublach. Czyli mieliśmy taką sytuację, że ktoś musiał, żeby to też dobrze zrozumieć, zapłacić w euro. To euro było kierowane do rosyjskiego banku i tam po mało korzystnym często kursie było wymieniane na ruble. Jaka była korzyść tutaj dla powiedzmy kraju czy firmy, która kupowała rosyjski gaz? No taka, że ten gaz nadal płynął. Jaka była wada? No wada było złamanie umowy, natomiast w przypadku Rosjan zaletą było to, że te środki były gromadzone już nie w zachodnich bankach i instytucjach, tylko w rosyjskich. A więc mieliśmy transfer tego kapitału, tych pieniędzy do Rosji. No i przez to, że znowuż był impuls taki, że trzeba było wymieniać, tak jak ci eksporterzy musieli wymieniać, no to jeszcze dodatkowo ci, co płacili za ten gaz, no też musieli wymieniać te dolary czy euro, no głównie euro, tak, na ruble. To był dodatkowy element, który powodował, że tak mniej więcej do połowy roku, no może troszeczkę dłużej, powiedzmy do jesieni, mieliśmy sytuację taką, że ten rubel się umacnia. Do tego doszła ta nadwyżka handlowa, o której sobie powiedzieliśmy, o której jeszcze będziemy mówić. No i teraz zobaczcie, jaką mieliśmy sytuację, jeżeli chodzi o 2022 rok, jaką mieliśmy sytuację na rosyjskim rublu i dolarze, czyli mamy parę dolar-rubel. No i tutaj widzimy, akurat mam pokazane od września. Dlaczego od września? No dlatego, że tam mieliśmy mniej więcej taką stabilizację troszeczkę wcześniej. Natomiast no tu już były te pierwsze efekty, jeżeli chodzi o spadek cen ropy, bo już obserwowaliśmy te ceny w okolicach poniżej 70, jeżeli chodzi o wrzesień, a nie 90 kilku, tak jak mieliśmy w tym piku najwyższym. Mówimy to oczywiście o rosyjskim Uralsie. I to był jeden z elementów. Drugim z elementów, no, który gdzieś tam zadecydował o tym, że ten rubel zaczął troszeczkę zmieniać ten kurs, no to na pewno były rzeczy związane z mobilizacją. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to wpłynęło. No i oczywiście nieudany szantaż gazowy. W przypadku gazu mieliśmy taką sytuację, że ten gaz, jeżeli chodzi o rok 2022, dochodził, znaczy obecnie jest siedmiokrotnie tańszy, czyli tam mamy powiedzmy kwoty, które są 7 razy tańsze niż od tego piku, który mieliśmy w 2022 roku. Ktoś oczywiście będzie się za moment pytał, ok, ale jak się to przekłada na nasze ceny? No przekłada się tak, że mówimy o cenach giełdowych. Natomiast, żeby te ceny giełdowe pojawiły się na rynku klientów indywidualnych, to jest ten ostatni etap. Natomiast za jakiś czas być może pojawią się na rynku biznesowym. Natomiast trzeba pamiętać
o tym, że jeżeli Polska kupowała gaz, to wiele kontraktów było zawieranych na tak zwanej górce, tak? Czyli jeżeli podpisaliśmy na Baltic Pipe, to często podpisywaliśmy kontrakty w dosyć niekorzystnym momencie. No i byliśmy w takiej niekorzystnej sytuacji, że na wiele zapisów prawdopodobnie musieliśmy się zgodzić. Ale to jest może temat gazu i szczególnie tego, ile my płacimy, to jest na osobny gdzieś odcinek. Natomiast wracając do Rosji, to mieliśmy sytuację mniej więcej od połowy roku, a szczególnie od jesieni, że ten rubel zaczął się osłabiać. Spadała cena ropy, pojawił się i zaczął poprawiać się również import. I to nie dlatego, że pojawił się import równoległy, tylko pojawił się import z innych kierunków. Czyli te kierunki europejskie były powoli zastępowane kierunkami azjatyckimi, tak, czyli towarami na przykład z Chin, z Indii, czy też najczęściej to były towary gorszej jakości, mm, jeżeli szczególnie chodzi o komponenty, natomiast one utrzymywały odpowiednią cenę, którą producenci rosyjscy byli zainteresowani. No i ten proces jak gdyby cały czas trwa. Ta odbudowa importu postępuje. Natomiast w międzyczasie eksport zaczął powoli się załamywać. Nie mówimy tylko o eksporcie ropy, ale również o eksporcie w innych dziedzinach, na przykład jeżeli chodzi o eksport stali, no tutaj mamy również spadki. No i teraz, ponieważ ta nadwyżka spada, no to sytuacja z tym rublem robi się coraz mniej ciekawa. No i teraz ktoś mógłby powiedzieć, ok, to może i dobrze. Dlaczego może być dobrze? No dlatego, że im ten rubel będzie słabszy, tym sytuacja eksporterów będzie się poprawiać. No i wszystko, słuchajcie, byłoby fajnie, bo teraz możemy sobie tego rubla osłabiać. Również sytuacja budżetu, przez to, że ten rubel będzie coraz słabszy, będzie się poprawiać. Jeżeli założymy, że te wpływy do budżetu są głównie z tych podatków i z tych elementów, które są nakładane na eksporterów, a tak do tej pory było. Tylko, że mamy kilka tutaj problemów. Pierwszym problemem, który jest, no to wracając do tej ropy i do tego gazu. To nie jest tylko tak, że to jest ten spadek jak gdyby rozliczenia rubla jest korzystny dla eksporterów. Z jednej strony on jest oczywiście korzystny, szczególnie jeżeli mówimy o krótkoterminowym aspekcie. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli ktoś jest eksporterem, to pozyskuje najczęściej przychody w dewizach, a jeżeli chodzi o koszty, to najczęściej płaci w rublach. Czyli jeżeli ten kurs rubla się pogarsza, dolar drożeje, no to w tym wypadku więcej rubli otrzymuje ze sprzedaży tej ropy. Tak? Tyle samo powiedzmy dolarów, ale w przeliczeniu na ruble, no to jest więcej. A ponieważ płacę koszty w rublach, no to mogę sobie na rynku w przeliczeniu właśnie rublowym więcej zarobić. To z jednej strony jest oczywiście pozytywne. W przypadku budżetu również wydaje się, że są elementy pozytywne. Dlaczego? No bo że jeżeli dewaluujemy tego rubla, no to prawdopodobnie te większe przychody mogą powstać i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to korzystne oczywiście dla importerów, bo w przypadku importerów mamy sytuację odwrotną niż w przypadku eksporterów. Natomiast w dużej mierze nie jest to korzystne dla obywateli, ponieważ te towary, niezależnie czy one były wcześniej i są nadal importowane z Europy, czy z Chin, czy innych kierunków, no to te towary zaczną rosnąć. Natomiast pamiętajcie, że mieliśmy taką sytuację, że import równoległy i import normalny. I towary w imporcie równoległym i tak zdrożały, niezależnie od kursu rubla. Ten kurs oczywiście troszeczkę może pomógł, ale nieznacznie, ponieważ no, te towary często, tak jak mówię, drożały czy trzykrotnie. Najczęściej najwięcej zarabiali na tym pośrednicy. Teraz, jeżeli mamy sytuację odbudowy tego importu normalnego z innych na przykład kierunków, no to oczywiste jest to, że w przypadku osłabienia tego rubla te towary będą drożyć.
Więc to jest na pewno ten element osłabienia, jest elementem proinflacyjnym. Co gorsza, większość Rosjan w grudniu, podobnie jak na początku rosyjskiej inwazji, zaczęła wyciągać swoje ruble i zamieniać je na dewizy. Czyli mieliśmy taką sytuację, tak jak widzicie tutaj na wykresie, mamy grudzień, zaraz pokażę Wam wykres. Mieliśmy tutaj grudzień, no i w tym grudniu mieliśmy ten wzrost na dolarze. No i to był moment taki, że przy rosyjskich bankach niektórych zaczęły się ustawiać kolejki. Rosjanie wyciągnęli około 1/3 wszystkich pieniędzy, które wyciągnęli w całym roku. Czyli mieliśmy taki, jeżeli chodzi o wypłaty, no to mieliśmy luty, marzec i potem grudzień. I tutaj mamy bardzo często podobne kwoty, czyli oni wyciągnęli tyle samo, albo znaczy no powiedzmy w lutym, w marcu troszeczkę więcej. Natomiast jeżeli chodzi o grudzień, no to wyciągnęli dosyć duże kwoty, które gdzieś są zbliżone do tych po wybuchu inwazji. Czym było to spowodowane? No było spowodowane, wydaje się, wzrostem kilkunastoprocentowym, jeżeli chodzi o dolara. Natomiast Rosjanie nie wierzą prawdopodobnie za bardzo rosyjskiemu rządowi i boją się, że ten wzrost na dolarze się będzie utrzymywał. No i w przyszłych miesiącach, no nie będzie to już 74, tak jak mamy dzisiaj, no tylko będzie on kosztował 80 czy więcej. A więc mamy, słuchajcie, taką sytuację, że Rosjanie wyciągają te pieniądze. Co prawda w styczniu troszeczkę to osłabło, natomiast w lutym znowuż te pieniądze zaczęły być wypłacane. Doszło do tego, że Rosjanie osiągnęli najwyższą wartość zgromadzonych dewiz, tak, jeżeli chodzi o indywidualnych, czyli to jest około, nie jest to jakoś dużo też, ale to jest około 300 miliardów dolarów. Tak bank centralny ostatnio podał, że to jest około 300 miliardów dolarów. No i ktoś się zapyta, ok, no fajnie, tak? Czyli mamy taką sytuację, że ten rubel będzie prawdopodobnie nam drożał w najbliższych miesiącach. A bardzo dużo zależy tak naprawdę od tego, jaka się będzie utrzymywała cena dla ropy. Dlatego, że cena dla ropy, która w tym momencie jest poniżej pułapu cenowego i pułap cenowy to jest $60, tak jak pamiętacie, a jeżeli chodzi o obecną cenę, to ona jest w granicach $50 za baryłkę. No i w przypadku tutaj Rosji powoduje to, że teraz bank centralny musi sprzedawać dosyć dużą ilość jenów. Dlaczego jenów? No bo to jest waluta, którą oni mają dostępną. Bo trzeba pamiętać, że w tym momencie Rosjanie rozliczają się w dużej mierze z Chinami właśnie w jenach. Cały czas jeszcze występuje dolar, ale on jest, można powiedzieć, wypierany przez inne waluty. Występuje euro i ostatnio pojawiła się waluta dosyć egzotyczna, czyli waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich w rozliczeniach. Ale to może też na osobny jakiś podcast sobie gdzieś tam o tym opowiemy, dlaczego i z czego to wynika. A więc mamy sytuację taką, że ten rubel się osłabia. Co nas czeka w najbliższych miesiącach? No w najbliższych miesiącach nas czeka dalszy spadek tego rubla, jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę. To jest związane z tą nadwyżką handlową. No bo jeżeli spojrzymy na prognozy, w 2022 roku mieliśmy ponad 200 miliardów nadwyżki handlowej. Jak to będzie się przedstawiać w 2023? No i to był ten powód, że ten rubel był główny. Tak jak powiedzieliśmy, nie jedyny, ale główny. Jak to będzie się przedstawiać w 2023? No zgoła inaczej, dlatego że ta nadwyżka będzie spadać. Pierwsze szacunki jeszcze z listopada Banku Centralnego i pani prezes Elwiry mówiły, że to powinno być 120 miliardów, natomiast już tydzień temu mówiła, że będzie 60 miliardów. W styczniu nadwyżka osiągnęła 8 miliardów i szacuje się, że ona będzie jeszcze niższa, tak? W okolicach 6 czy nawet 5 miliardów. Jakaś będzie.
Chociaż no, są też tacy eksperci, którzy mówią, że może w którymś momencie pojawić się tutaj deficyt. Trudno sobie to wyobrazić, no ale tak jak w przypadku Rosji, no, różne cuda się tutaj zdarzają. Co to powoduje? No, powoduje to, że ta nadwyżka spadnie czterokrotnie mniej więcej. Jeżeli ona spadnie, to jeżeli rząd chciałby i bank centralny znaczy utrzymywać w ogóle rubla i nie pozwolić go zdewaluować, będzie musiał sprzedawać dewizy, w tym wypadku głównie juany. Problem, który tutaj pojawia się taki, że tych juanów nie jest aż tak dużo, bo w tym momencie bank ma około 30, w przeliczeniu na dolary, 38 miliardów dolarów w juanach. No i potrzeby są duże, bo tak jak wiecie pewnie z poprzedniego live'u i z tego, co już do tej pory publikowałem, pojawił się mocny deficyt i dziura budżetowa w styczniu 2023 roku. I ta dziura to jest 25 miliardów, czyli można powiedzieć, że tych juanów to jest tak na 2 miesiące, 3 miesiące, a stabilizacja rubla no to jest czymś innym niż łatanie dziury budżetowej. Czyli z jednej strony trzeba stabilizować rubla, czyli po prostu sprzedawać na rynku, co będzie powodowało, że ten rubel się będzie umacniał. No to można by powiedzieć, ok, no to czemu nie sprzedają ci eksporterzy? No eksporterzy są w trudnej sytuacji, bo mniej zarabiają, nie mają tak silnych nadwyżek dewizowych, a mają przecież pewne koszty. Natomiast eksporterzy są w dosyć trudnej sytuacji również, dlatego że rząd szykuje im kolejne podniesienie podatków. Bo do tej pory, to zresztą już mówiłem wcześniej, w poprzednich właśnie odcinkach, do tej pory było tak, że był płacony, jeżeli mówimy o ropie naftowej, no to był płacony podatek od kopalin tak zwanych, od produkcji. Tym się zajmijmy, tutaj będzie zmiana. I ten podatek był wypłacany na podstawie średniej wartości sprzedaży ropy rosyjskiej, czyli to, co eksportują i sprzedają Rosjanie na rynku krajowym oraz na rynku zagranicznym. Tutaj do tej pory Argus zbierał te dane, czyli agencja analityczna, no i uśredniał to dane. Powiedział, że na przykład w styczniu ropa była za 49 dolarów. Przy czym to trochę tam było inaczej, bo liczono najczęściej od połowy grudnia do połowy stycznia dla celów podatkowych, sobie tak pomyśleli. No ale powiedzmy, to były takie okolice. No i po wprowadzeniu pułapu cenowego okazało się, że cena spadła dosyć mocno, szczególnie, że zaczęto ją wyliczać na podstawie tak zwanych kontraktów FOB-owych, czyli bez uwzględnienia dostawy, frachtu, ubezpieczenia. No i to się rządowi mocno nie spodobało, no bo spadły dochody i to znacznie, tak jak widzimy w styczniu, bo jeżeli chodzi o styczeń, to dochody z ropy spadły o połowę w stosunku do grudnia, tam nawet więcej, tak? I tak samo w stosunku rok do roku. No i to się bardzo nie spodobało rządowi. Szuka w tym momencie zmiany formuły naliczania tego podatku. Chciałby uwzględnić fracht, czyli chciałoby zrobić coś takiego, żeby nie liczyć od ceny sprzedaży, tylko od ceny, która nie jest u źródła, tylko która jest w porcie docelowym. Czyli jeżeli rosyjska ropa trafia do indyjskiego portu, to tutaj już nawet zaczął rozmowy z agencją akurat Platz, to w tym momencie Platt będzie sprawdzał cenę, i podawał cenę, która jest w Indiach, uwzględniając właśnie dostawę, ubezpieczenie i inne koszty. I na podstawie tego firma naftowa będzie musiała zapłacić uśredniony podatek. To jest uśredniony, czyli będzie brała z kilku portów indyjskich, z kilku portów chińskich, z rynku krajowego. Taki jest mniej więcej plan. Tak? Tutaj chcą się oprzeć o petersburską giełdę handlową, brać stamtąd wartość z rynku krajowego i z rozliczeń właśnie kontraktowych ropy naftowej, no i na tej podstawie wyliczać wartość, wartość i cenę ropy naftowej.
No dobrze, no ktoś powie, OK, no to jest spadek z tej ropy naftowej. No ale co w takim razie z gazem? No z gazem, słuchajcie, sytuacja jest taka, że tak jak wiecie, mieliśmy ten szantaż gazowy, ten gaz był cały czas był, jeżeli chodzi o Europę, zmniejszany. No i doszło do tego, że Rosjanie, jeżeli chodzi o dostawy, zauważcie, spadli z 40% udziału w rynku europejskich w styczniu do 2%. Czyli szantaż się nie powiódł. Te ceny, tak jak mówiliśmy sobie, spadły i to znacznie. Teraz będą się stabilizować, ale na bardzo niskim poziomie. Jest jeszcze szansa, że być może jeszcze spadną. One pewnie gdzieś dopiero zaczną rosnąć na jesieni. No, będzie wiosna, będą jakieś inne rzeczy, będą te dostawy amerykańskiego gazu, więc tutaj szansa, że te, ta cena wróci, jest mała. Ale pojawiły się jeszcze inne problemy u Rosjan, a mianowicie problemy transportowe, bo do tej pory Rosja transportowała w 2021 roku, przesyłała do Europy około 155 miliardów metrów sześciennych gazu. To spadło mniej więcej o 40%, jeżeli chodzi o rok 2022. No i jest to oczywiście spowodowane tym, że Rosjanie sobie wysadzili gazociąg lub ktoś im wysadził, jeżeli wierzymy w inną wersję. No natomiast jeżeli chodzi o Nord Stream, no to nie ma możliwości na ten moment przesyłu tego gazu. Nie licząc tej nitki, która teoretycznie jest, ale wszyscy mówią, że ona może nie spełniać parametrów technicznych do użytkowania produkcyjnego. Tak? Może być jednak uszkodzona. Mm, Nie ma też, wydaje się, na ten moment możliwości technicznych, ani też politycznych do naprawy tego gazociągu. Więc przez najbliższe kilka lat Rosja ten kierunek ma zamknięty. Natomiast jeżeli chodzi o kierunki inne, no tu sytuacja jest zła, bo pewnie słyszeliście dużo na ten temat, że Rosjanie będą mogli przekierować tą ropę i gaz na rynek azjatycki. W przypadku gazu wygląda to tak, że jeżeli chodzi o Chiny, to jedyny gazociąg, który biegnie do Chin, to jest Siła Syberii 1. I Siła Syberii 1 teoretycznie ma przepustowość ponad 30 miliardów, ale praktycznie Rosjanie podają, że w zeszłym roku zrobili 15,5 miliarda, czyli 10-krotnie mniej niż mogliby do Europy. I zachodnie agencje mówią, że to było niecałe 10 miliardów. A więc ktoś może powiedzieć, OK, no ale mamy jeszcze LNG. No i w przypadku LNG, tutaj też niemiła niespodzianka dla Rosjan, bo ostatnio Chińczycy wybrali Katar jako dostawcę gazu. Tam chodzi głównie, że oni chcą się jeszcze mocniej zdywersyfikować w stosunku do Australii i wybrali ten Katar. Tam były takie dwa kontrakty, jeden listopadowy, a drugi tak naprawdę na dniach podpisany. I to są kontrakty, obecny to jest 30-letni kontrakt na dostawy gazu. I odrzucili ofertę rosyjską. Rosjanie proponowali im LNG, natomiast odrzucili prawdopodobnie dlatego, że obawiali się, że Rosjanie nie będą w stanie tego gazu dostarczyć. A to wynika z tego, o czym wielokrotnie już mówiłem, czyli problemy, jeżeli chodzi o skraplanie gazu, problemy technologiczne. Wycofało się kilka firm zachodnich. Rosjanie nie posiadają wysoko skalowalnej technologii skraplania tego gazu, jak i również nie posiadają floty tankowców. No bo ta flota tankowców, która miała być budowana według planów, jeżeli chodzi o zeszły rok, z 40 tutaj statków, które miały być wybudowane czy rozpoczęte, tam szacowało się, że to powiedzmy tam w przeciągu 2-3 lat nastąpi, no nie wybudowano, do tej pory nie oddano do użytku żadnego. Miały budować stocznie rosyjskie i koreańskie. Koreańczycy w maju już się wycofali, powiedzieli, że nie. A jeżeli chodzi o Rosjan, no to mają problemy, jeżeli chodzi o napędy do tych gazowców, bo to znowuż potrzebują do tego zachodnich technologii. Tutaj głównie chodzi o napędy na patencie ABB. No i nie mają tego.
próbują kombinować z jakimiś rozwiązaniami sowieckimi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wygląda to słabo. Ogólnie, jeżeli chodzi o te problemy technologiczne, to też mówiłem wielokrotnie w przypadku Gazpromu, wygląda to dosyć źle, dlatego że tam brakuje turbin, no wielu komponentów, które do tej pory były dostarczane z zachodu, a nie ma na ten moment możliwości dostarczania z innych kierunków. No i słuchajcie, to tak by wyglądało, jeżeli chodzi o te elementy. Co jeszcze możemy sobie powiedzieć, jak ten rubel może, wróćmy do tego rubla, jak on się będzie mógł kształtować, jeżeli chodzi o rok 2023. Tutaj większość tych rosyjskich ekspertów mówi o tym, że ten rubel prawdopodobnie osiągnie cenę 70, znaczy dolar osiągnie cenę 75 rubli. I to w najbliższych nawet dniach. Dzisiaj mamy 74 bodajże i 3, a więc jesteśmy już dosyć blisko tego limitu. Natomiast co dalej? No dalej wygląda to tak, że może być dalsze osłabianie tego rubla, nawet do wartości 80 rubli za dolara. Tak jak mówię, z jednej strony jest to korzystne dla budżetu, długoterminowo nie. Natomiast tu rząd bardzo mocno boi się różnego rodzaju protestów, właśnie wyciągania. No skoro Rosjanie już zgromadzili 300 miliardów, no to może będą gromadzić dalej. Co prawda, dobrą radą dla Rosjan byłoby, żeby oni wyciągnęli te pieniądze, jeżeli jeszcze tego nie zrobili i tych dewiz z banków, czyli jeżeli ktoś trzyma dolary na kontach dewizowych, bankowych, żeby jednak wyciągnął jak najszybciej, dlatego że pojawiają się nowe pomysły i to nie jest jakiś science fiction, jeżeli chodzi o wymianę rosyjskich oszczędności na obligacje rządowe, obligacje wojenne czy rządowe, jak zwał, tak zwał, natomiast może coś takiego nastąpić, szczególnie kiedy rząd będzie przyparty do muru, jak i również może nastąpić różnego rodzaju następne ograniczenia, jeżeli chodzi o wymianę tych walut, bo może okazać się, że jednak te waluty będą potrzebne Rosjanom. Dlatego, że sytuacja budżetowa nie wygląda za dobrze. Tutaj rząd prawdopodobnie będzie robił dwie rzeczy, które również osłabią rubla, a mianowicie jest pomysł, żeby pożyczać pieniądze od swoich podmiotów, czyli żeby wypuścić dług wewnętrzny, czyli żeby wypuścić obligacje skarbowe. Zresztą już są wypuszczane na razie. Znaczy one były wypuszczane w listopadzie. Jeżeli chodzi o luty, to tu mieliśmy i końcówkę stycznia, następny dosyć małe, ale jednak mieliśmy jednak sprzedaż tych obligacji, wypuszczenie na rynek. Można spodziewać się, że będziemy mieli pod koniec miesiąca, na początku marca następną emisję, dosyć dużą, długu rządowego. No i teraz kto będzie to kupował? No będą to kupować rosyjskie podmioty. Głównie będą to kupować banki. No i tutaj robi się sytuacja dosyć nieciekawa dla banków, dlatego że nie mają dobrych wyników, jeżeli chodzi o rok 2022, jak inne korporacje rosyjskie. Wszyscy gdzieś tam spadają, jeżeli chodzi o te wskaźniki. W przypadku na przykład Sberbanku ich dochody spadły czterokrotnie. Jeżeli dodatkowe będą mieli obciążenia, czyli będą musiały kupować rosyjski dług, no to długoterminowo na pewno będzie to niekorzystnie. Może zdarzyć się sytuacja taka, że w grudniu te banki i inne podmioty przyjdą do rządu i powiedzą, że są w trudnej sytuacji, że trzeba je dokapitalizować, a więc na razie będą dokapitalizować, można powiedzieć, rząd, ale sytuacja może się szybko odwrócić. No i drugi pomysł, który też się pojawił, który też będzie powodował, że rubel będzie się osłabiał, czyli pomysł związany z dobrowolnym, nie wiem jak to nazwać, z dobrowolną składką, podatkiem, który miałby być płacony przez 2 miesiące przez największe firmy rosyjskie
w ramach dotacji dla budżetu. No powiem, że jeszcze czegoś takiego w Rosji nie grali. Znaczy może grali gdzieś tam, nie wiem, podczas wojny albo jeszcze przed, nie wiem. Tutaj trzeba by się zapytać jakichś historyków. Natomiast no, pomysł jest taki, że wszystkie firmy gdzieś ze swojego zysku albo wręcz zadłużą się i taki dobrowolny datek dla rządu. No i mamy już pierwszą reakcję tych rosyjskich oligarchów oraz firm, które powiedziały, że nie, że one proszą w takim razie o podniesienie podatku. I to jest pierwszy raz, słuchajcie, kiedy w Rosji firmy proponują, chyba na świecie też, same z siebie, że może podniesiemy podatek. Drugi pomysł, te firmy same też zaproponowały, że one wykupią te obligacje rządowe, tylko żeby cokolwiek dostały, tak? Te obligacje jak gdyby nawet są bardziej pożądane, no bo to może zdarzyć się sytuacja taka, że za powiedzmy rok czy 2 lata w jakimś tam terminie zmieni się władza w Rosji, rząd, na obligacje zostaną, no i ta nowa władza pewnie będzie musiała je wykupić, więc dla tych firm byłoby korzystne, żeby jednak rozliczyć się w tych obligacjach niż dawać coś za darmo. A więc słuchajcie, tak to wygląda. No wygląda to tak jak mówię, że z każdej kieszeni Rosjanie teraz będą próbowali brać pieniądze, żeby łatać budżet przede wszystkim. No i teraz ktoś się zapyta, no okej, ale dlaczego oni muszą łatać ten budżet? Z jednej strony powiedzieliśmy sobie, że przychody spadają, jeżeli chodzi o ropę. Natomiast jest pytanie, no dobrze, no ale kiedyś był COVID, te przychody z ropy też były niskie i wtedy oni nie mieli takiej sytuacji. Tylko że wtedy nie prowadzili wojny. Bo jak się okazuje, i tutaj są różne szacunki, ale powiedzmy wojna kosztuje Rosję od 300 milionów dolarów dziennie do nawet 900, tak podaje amerykański Newsweek. No jeżeli sobie teraz to policzymy, że dziura budżetowa to jest 25 miliardów miesięcznie w styczniu, no jeżeli byśmy to ekstrapolowali na cały rok, no to wychodzi nam 300 miliardów. No jeżeli byśmy policzyli tą wartość, którą podaje Newsweek, no to wychodzi nawet ponad 300 miliardów. Czyli jeżeli Rosja, jaki wniosek? Jeżeli Rosja nie prowadziłaby wojny, to miałaby równowagę budżetową i nie miałaby deficytu. Natomiast jeżeli będzie prowadzić tą wojnę cały czas, to ten deficyt będzie się zwiększał. Można oczywiście stosować różnego rodzaju triki, uniki, zadłużenie wewnętrzne, wymianę, tak jak w zeszłym roku zrobili, czyli wymienili sobie e, część rezerw, która została zamrożona, na ruble. Czyli powiedzieli, że tam część dla Sberbanku i dla innych, że część rezerw, która im została zamrożona, oni wymieniają na tam kilka bilionów rubli. Czyli sobie można powiedzieć, że stworzyli ten pieniądz z niczego, no bo nikt im oczywiście tych pieniędzy nie oddał. Tu chodziło o to, że oni ponieśli stratę i chcieli tą stratę sobie w jakiś tam sposób wyrównać. Tego typu pomysły na pewno będą, tak? Czyli na przykład Rosja ma bardzo dużą ilość, zresztą w zeszłym tygodniu o tym rozmawialiśmy, dużą ilość złota. Może być na przykład pomysł, żeby sprzedać to złoto bez sprzedaży tego złota. Czyli, że na przykład od banku centralnego kupią banki, powiedzmy, kontrolowane przez rząd, czyli na przykład Sberbank, zakupi to złoto, zostanie przekierowana odpowiednia ilość pieniędzy tutaj do banku centralnego, natomiast no, będzie się to wiązało z tym, że bank centralny wykreuje, bo to złoto nigdy nie opuści Rosji. A więc to będą różnego rodzaju takie, można powiedzieć, że sztuczki księgowe. Co będzie to powodować? No będzie to powodować na pewno dewaluację rubla, bo słuchajcie, i tu jest najważniejsza część. I byśmy przeszli właśnie do podsumowania. Za moment może się okazać, że będziemy mieli bardzo dużą ilość pieniędzy, rubli tutaj mówimy, na rynku i niewystarczającą ilość towaru. No bo bank centralny czy rząd będzie sobie pożyczał wewnętrznie te pieniądze lub je jakoś tam drukował, niezależnie od formuły, no to polega na tym, że
tworzymy coraz więcej tego pieniądza na rynku i w ten sposób może sobie, nie wiem, ileś tam wykreować i jeżeli ma dziurę budżetową, nie wiem, 25, no ponieważ to będzie i tak nominowane w rublach, no to może się okazać, że nie ma żadnego problemu, bo on szybko sobie ten budżet zbilansuje. Natomiast no kosztem czegoś, czyli kosztem pojawienia się dosyć dużej nadwyżki pieniądza na rynku i niewystarczającej ilości towarów, które pokrywają ten pieniądz. No i teraz, co to oznacza? Może to oznaczać i na pewno będzie oznaczać dalszą dewaluację rubla, bo skoro mamy dużo mało wartościowego pieniądza na rynku, a towarów mniej, no to takie przykłady już mieliśmy w poprzednim ustroju komunistycznym. No i również może powodować jeszcze jedną rzecz, bo jeżeli nastąpi taka silna inflacja czy hiperinflacja, którą właśnie obecnie Rosji grozi, to jeżeli to nie nastąpi i na przykład Rosjanie będą chcieli przeciwdziałać, mogą próbować regulować ceny. Czyli jeżeli te ceny będą na przykład urzędowe, no to będziemy mieli sytuację, która też jest Polakom znana, czyli niedobory. Czyli będziemy wchodzić do sklepu, tak, i będą ceny urzędowe na niektóre produkty, będą ceny czarnorynkowe, większość towarów będzie niedostępna, a te, które będą dostępne, będą albo właśnie za twarde dewizy kupowane, no albo za o wiele wyższą wartość w rublach. No i to jest jeden z bardzo prawdopodobnych scenariuszy. Niekoniecznie on się musi wydarzyć, natomiast coraz więcej faktów na to wskazuje, że tak może być, szczególnie jeżeli ta wojna będzie cały czas powodowała tak mocny drenaż rosyjskiego budżetu. Jeżeli ona oczywiście zostanie zakończona, to wydaje się, że Rosja wyjdzie tutaj, ma jeszcze szansę wyjść na prostą. Natomiast jeżeli ona będzie kontynuowana, no to dla rosyjskiej gospodarki, a przede wszystkim budżetu i dla rosyjskich obywateli, to nie są dobre informacje, dlatego że ten deficyt z czegoś trzeba będzie pokryć. I słuchajcie, i tym pesymistycznym akcentem dla Rosjan kończymy. I teraz ta część autoreklamy, mam nadzieję, że mi wyjdzie, nie mam tutaj wprawy. A więc jeżeli Wam się podobało, to prośba o subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Jeżeli ktoś chce otrzymywać powiadomienia, prośba o kliknięcie dzwoneczka. Chyba potem powinienem powiedzieć kciuk w górę czy like. I jeżeli ktoś chce wspierać kanał, to również istnieje taka możliwość. Na ten moment jest możliwość zakupu, bodajże tam jest w opisie kawy. W przyszłości będą nowe możliwości. Nie zachęcam. Też jeżeli ktoś chce, może to zrobić. Na pewno będzie mi miło, bo będę czuł w jakiś sposób doceniony, no i też to będzie powodować większą chęć do tworzenia przeze mnie i Kremlinkę nowych treści. A jeszcze chciałbym, słuchajcie, Was zaprosić na piątek, bo w piątek odbędzie się, tak jak wiecie, live, który był już zapowiadany. Powiemy sobie na temat 10. pakietu sankcji. Jakie zagrożenia, jeżeli chodzi o Rosję, ten 10. pakiet może przynieść. Powiemy sobie, co zawiera ten pakiet, kiedy zostanie uchwalony. Powiemy sobie też na temat sankcji, bo tu narosło, myślę, bardzo dużo mitów. Czy te sankcje są omijane obecnie? Jaka jest wartość tych, można powiedzieć, towarów, które są omijane? Też powiemy, bo dzisiaj w sumie nie powiedziałem tego, a powinniśmy sobie o tym porozmawiać, czyli na temat tego importu równoległego, jaka jest jego wartość. Czy on faktycznie stanowi dużą wartość, czy też nie, bo tutaj też pewnie spotykacie się z różnego typu opiniami, a warto jest wiedzieć, jak jest. Warto jest wiedzieć, jak jest. Te dane, które zawsze ja przedstawiam, to są dane w dużej mierze pochodzące od samych Rosjan. Co ciekawe, bo cały czas, część przynajmniej ich jest dostępna, czasami też posiłkuje się danymi pochodzącymi z niezależnych źródeł, czy też zachodnich źródeł. Natomiast wszystkie dane, jeżeli które podaję, ktoś może sobie sprawdzić, większość
jest dostępna, to nie jest jakaś tajna wiedza. Powiemy sobie w przypadku tych sankcji znowuż na temat gazu i ropy, ponieważ dosyć jest istotne, czy te sankcje dotkną ten eksport, czy też nie, oraz co czeka Federację Rosyjską, jeżeli chodzi o 2023 rok. Właśnie uwzględnieniem różnego rodzaju ograniczeń i sankcji, które są nakładane, również tych prywatnych, o tym też będziemy mówić, które nakładane są na Federację Rosyjską przez kraje G7 i Australię bodajże i innych tutaj, Unię Europejską i tak dalej. Słuchajcie, na dzisiaj chciałbym Wam podziękować. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na piątkowy live. Będzie też sekcja pytań i odpowiedzi. Jeżeli są jakieś rzeczy, które uważacie, że warto, żebym poprawił, czy będzie to pomagać w rozwoju kanału, to zapraszam do komentarzy. Jeżeli Wam się też nie podobało, możecie wyrazić swoją opinię, a jeżeli Wam się podobało, to również. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.